Cześć drodzy widzowie, w dzisiejszym filmie zabierzemy Was w miejsce szczególnie bliskie naszym serduszkom. Polecimy na wyspę, gdzie lata temu odbyliśmy jedną z pierwszych wspólnych podróży. Tym razem spędziliśmy tam Sylwestra i pierwsze tygodnie Nowego Roku. Będzie śmiesznie, będzie ciekawie, będzie pięknie oraz przygodowo. Zostańcie z nami, miłego oglądania. Kontrola bezpieczeństwa jest dla Ciebie stresującym doświadczeniem? No, zawsze jak przechodzę tak, to mam jakiś, wiem, że nic nie mam, ale zawsze mam takie uczucie, że kurde, że nie wiem, po prostu się boję zawsze. Jak leciałam do Polski, niedawno, co tam kilka miesięcy temu, bo to byłem gdzieś, jakiś pan mi pomagał tak wszystko zanieść, coś, nie? I pytał, gdzie ja jadę, już odprowadził i jak to przechodzili moi bagaże, mówią stop. You shall not pass! Co tu pani ma? Ja mówię, Boże, jak mi coś ją podłożył, nie? A mówi, to aparat jest. Aha, no dobra, wszystko nowe, coś tam. Mówi, tak, no dobra, niech pani jedzie. Uff, taka ulga była. Godzina 9:27, mam kurde lot o 12:10. Opóźniony mam o godzinę, bo o 11:10 mieliśmy. I też jest za nas to trochę nie okej, bo jak pojedziemy tam, no to będziemy też na godzinę później. A dzisiaj jest 31 grudnia, a myślę, że będą saluty. Czyli? Fajerwerki. Będą napierdać. Ola, ola! Jesteśmy na Teneryfie, fajna pogoda, gorąco jest. No, serio gorąco. A mamy 31 stycznia. Grudnia, jakiego stycznia? Dobra, idziemy złapać jakiś transport. Jesteśmy ponad godzinę spóźnieni tutaj. Tak. Ponad godzinę, to jest skandal. Ja na to nie pozwolę. O, panią też nagra, wszyscy tu się uśmiechają. Dzień dobry. Hola, ¿qué tal? Happy New Year! Happy New Year, thank you. Ludzie jakieś mieli bardzo, nie? Ludzie Ja mają ogólnie tutaj Hiszpańców lubię. kanaryjski humor. No wiesz, jak mają na okrągło słońce, to też była zawsze zadowolona. 1 hour later. Jestem zła na ciebie. Denerwujesz mnie. Dobra, pierwszy problem. Chcieliśmy nagrać wam swój lokum. Wyskoczyliśmy z pokoju głupi, bo Przeciąg. otwarte drzwi przeciąg i zatrzasnęło, a klucze w środku zostały i chyba na rok w tym basenie dziecięcym będziemy sprawdzać. Big problem. Big problem, a ty mówisz. Najpierw się spóźnił nasz samolot, ponad godzinę. Tak, potem A teraz zatrzasnęliśmy sobie drzwi i do klucze domu. zostawiliśmy. Początek niezły. A tak wygląda okolica tego domu, więc je wam nie pokażemy na razie. Tu jest Ferunia, tu są schody. Udało nam się wejść. Nasz gospodarz hojny przyszedł i dał nam klucz zapasowy. Nie będę wam pokazywał samego mieszkania, bo jest tam już burdel. Jesteśmy w nim od 10 minut, ale tak wygląda wewnętrzny dziedziniec. Całość mająca pewnie jakieś 20-30 m2 kosztowała za 2 noce 1000 zł, jeśli was to interesuje. W sumie to bardzo dużo, no ale biorąc pod uwagę, że jedną z tych nocy jest Sylwester, a drugą z tych nocy jest pierwsza noc po Sylwestrze, no to całkiem zrozumiałe. Tym bardziej, że teraz jak wczoraj patrzyłem ceny noclegów, to najtańsze były za 10 000 złotych za te 2 noce, więc w sumie nie tak źle. Dobra, jakieś 2,5 godziny później w końcu wyszliśmy, jest godzina 21:30. Jeszcze zanim na dobre poświęciliśmy się celebracji rozpoczynającego się Nowego Roku, uruchomiliśmy pierwszą historyczną relację live na naszym Instagramie, w której uczestniczyła masa osób. Patrzcie, próbuję influensować społeczność na Instagramie. Świadomość pogląda, to już coś naprawdę. Welcome. Dziękujemy. Jesteście na YouTubie. Cześć Marcin. Tak, nagrywamy was. Jeśli nie chcecie w przyszłości przeoczyć powtórki, zapraszamy do obserwowania. A tymczasem udajemy się w nostalgiczną podróż do przeszłości, do miejsca, w którym dawno temu miałem okazję dowiedzieć się pewnej bardzo istotnej kwestii. Że bycie kelnerem raczej nie jest mi pisane. Znajdujemy się koło miejsca, w którym kiedyś pracowałem. Tu? Tak. To bardzo mało się tu dzieje. A jakie twoje stoliki byli? Co to znaczy, jakie były moje stoliki? Bo ja kiedyś poszłam do Jeffsa i mi tam dawali akurat 1 czy 2 stoliki, 3 stoliki, ja tylko obsługiwałam. Tutaj wszystkie się obsługiwało. Byłem tu kelnerem, ale dużo się zmieniło. W zasadzie na gorsze, bo jest dużo mniej miejsc. Chyba ograniczyli swoją działalność. Nie dziwię się, jak stracili takiego pracownika. No właśnie, jak ciebie stracić, to już w ogóle nie.
Zamówiliśmy sobie jedzonko fajne, zaraz zobaczymy, pokażemy co przyjdzie. Kotek zamówił sobie bardzo fajny koktajl, ja zaraz się wszystko wychleję. Truskawkowe jakieś, nie? Partia niezadowolona. Na coś innego czekam. Dobra, mam ziemniaczki tu, ryżu trochę i ogólnie mam łososia z owocami morza. Nie wiem, to chyba przesmażone. Tu widzę krewetki, to muszli, tak? Nie, ale ogólnie jest spoko w smaku. Nie smakuje tak jak wygląda na szczęście. Ja mam makaron. Gdzie idziemy? Dzień dobry, z Teneryfy. Wczoraj jak byliśmy sobie chodzić po miejscu, no to takiego faceta, chłopaka, czyli że dostaliśmy takie bransoletki. Jak zapewne już się domyślacie, drugi dzień na wyspie nie był w naszym wykonaniu najbardziej produktywny. Z przyczyn zupełnie niezależnych skupiliśmy się wówczas przede wszystkim na plażowaniu, konsumowaniu kanaryjskich specjałów oraz planowaniu kolejnych przygód. Jednak już nazajutrz, w pełni zregenerowani, ruszyliśmy na lotnisko południowe, gdzie w wypożyczalni czekało na nas autko, które miało zostać naszym towarzyszem podróży na następne dni. I dali nam jakiś lepszy niż zamówiliśmy. No? W tym miejscu muszę Wam udzielić dwóch potencjalnie bardzo korzystnych rad. Po pierwsze, będąc na Kanarach i planując wynajem samochodu, zdecydowanie rozważcie oferty wypożyczalni Autoraizen i Seacar. Z naszych doświadczeń wynika, że są to najlepsze cenowo opcje. Po drugie, warto skusić się na jedno z tańszych aut, bo one rozchodzą się najszybciej, a w przypadku braku takowego na stanie, kiedy zjawicie się po odbiór, bezpłatnie dostajecie upgrade do wyższego modelu. O, jakie świeżutki po pociuszczeniu taki. No dobra, wygląda na to, że wszystko w porządku. Ktoś nam napisał. To się okazało, że hulajnoga, którą oddaliśmy do naprawy, została naprawiona. A miała być dopiero za jakieś 2 miesiące. Szkoda tylko, że to jest w Polsce, jesteśmy teraz na kanale. Można ją odebrać jutro do godziny 17:30. Zdążymy wrócić? Oj, nawigacja nam się popsuła. Czyli telefon spadł. Mamy teraz 100 km do przejechania do naszego Airbnb, jedziemy do Puerto de la Cruz. Główny problem tego jest taki, że jesteśmy głodni, no ale cóż, co zrobisz jak nic nie zrobisz? Trochę pustkowie tutaj dookoła, nie? A i w ogóle jeszcze jestem ciekaw, jaka tu jest cena paliwa, bo zapłaciliśmy za 1,30 euro, a tu jest nawet drożej, to dobrze. A zatankowaliśmy na lotnisku. Tak naprawdę w ogóle pierwszy raz wypożyczamy auto, które nie było zatankowane. Więc musieliśmy od razu zatankować, a pierwsza stacja była na lotnisku. Pierwsze co pomyślałem, że tam będą po prostu wysokie ceny, dlatego że tam dużo turystów tankuje. No ale była normalna. Niesamowita sprawa. Tak, nie przesłyszeliście się. Cała ta niesamowita historia jest w 100% autentyczna. Ale na razie może już wystarczy paliwowych rozkmin i ruszajmy na tę lepszą stronę Teneryfy, czyli na północ, a dokładniej do miasteczka Puerto de la Cruz, Mekki emerytów z Niemiec. Wrócimy tam jeszcze na dłużej w dalszej części podróży, ale tym razem wpadliśmy tylko na chwilę, skuszeni tanią opcją noclegu. Później się przekonacie, dlaczego nie był to najlepszy pomysł, a póki co ciśniemy coś zjeść i na krótkie rozeznanie po okolicy. Ja jestem taka głodna, wiecie, jest godzina 15:44. Ja tylko jadam takiego malutkiego banana i jadłam tylko malutki też jogurt. Wiesz, że idziemy teraz do mojego ulubionego supermarketu ogólnie na świecie? No nie aż tak, bez przesady, dużo rzeczy nie mają tutaj. No nie, dużo nie, ale mają takie, co ja lubię bardzo. Ja wiem, pinia colada. Jak oceniasz? Szefowo. Ciekawy smak, jednocześnie i ananasa można czuć i kokosa. Serio. No jakby tak 50 na 50 było. Czyli typowa pinie koko. Ja wam w ogóle zdradzę sekret, że ten napój, który kupiliśmy w Mercadonie dzisiaj, w centrum handlowym, tylko że nie 0% cukru, tylko
zwykły, bo teraz kupiliśmy 0% cukru, bo jesteśmy na diecie. W zasadzie to na 2 dietach, bo jedną się nie najedam. No ale w każdym razie kiedyś, jak parę lat temu tutaj pracowałem, bo pracowałem tutaj jako kelner przez 2 miesiące, nie w tym miejscowości, ale na tej wyspie, to praktycznie codziennie chodziłem do Mercadona i kupowałem sobie ten napój, no, tylko że nie wersję 0%, tylko taką normalną. W każdym razie bardzo polecam, jakbyście tu byli. Okej, teraz sobie zrobimy krótki tour po naszym nowym lokum na dzisiejszą noc. Na szczęście tylko na jedną. Tutaj jest kuchnia wspólna dla wszystkich. No, nic ciekawego, tylko z tej kuchenki możemy korzystać. Tu jest też elektryczna, ale pani prosiła, żebyśmy nawigotowali, jeśli coś chcemy. Tutaj mamy nasz pokój. Nie przejmujcie się tym bałaganem, bo sami widzicie, są tylko 2 łóżka, nie ma, że to jest nasz stolik. Nic więcej. Szafa, która się nie otwiera, z tego co zauważyłem. Tak, ja też nie mogę otworzyć. Bardzo zadowolona Farunia. Tak, a jak dalej pójdziesz, pokaż im jeszcze łazienkę. Tak. I co ciekawe, ten hotel nie wiem jak się nazywa w życiu, ale ja go nazwałam tak, że nikt się tu nie zamyka. Bo drzwi kluczy nam nie dała, nie zamykają się. W sensie nie ma kluczy w ogóle do pokoju. Pani powiedziała, że nie istnieją. Łazienka też w ogóle jest taka niezamykana, więc jak ktoś idzie, to stoimy i tak pilnujemy. Chodź tu. I co ciekawe, to jest to. Otwarte okno. No, fajnie. Jak ktoś tak będzie chciał się wykraść, żeby nas coś ukraść i pani też wtedy powiedziała, że nie odpowiada za to. Ja obstawiam, że tu nikt nie kradnie po prostu. Łazienka jak to łazienka. Aczkolwiek szału nie ma. No. To wszystko w cenie jakieś 150 czy 200 zł za noc i to była chyba jedna z najtańszych opcji na całej wyspie na ten moment. Już wiem, dlaczego była najtańsza. Nie, lokalizacja jest spoko przynajmniej, bo to jest w zasadzie w centrum Puerto de la Cruz, czyli tam jedno z głównych miast całej wyspy. No ale oprócz lokalizacji to w zasadzie nie ma tu żadnych innych zalet, nie? Wiem, trochę marudzimy, ale musicie przyznać, że sytuacja jest dość komiczna, biorąc pod uwagę fakt, w jakiej części świata się znajdujemy. Tym bardziej, że w opisie oferty właścicielka ani słowem nie wspomniała o wliczonych w cenę udogodnieniach. Bywa i tak. Jako że przebywanie w naszym lokum nie należało do najprzyjemniejszych, to dość sprawnie ewakuowaliśmy się na wieczorny spacer po miasteczku, które jest naprawdę przyjemnym miejscem. Nic za tym dziwnego, że przyjeżdża tutaj na wakacje lub nawet przeprowadza się tak wiele osób w kwiecie wieku z w zasadzie całej Europy. Sądzę, że może to być naprawdę spoko opcją, szczególnie jeżeli nie macie awersji do insektów oraz gryzoni. Pierwsze moje święta w takim klimacie. Ciekawe doznanie, chodzić w styczniu, na początku stycznia, dookoła rosną palmy, jest gorąco. I wszędzie pachnie rybą. Ojejku, szczur, jaki duży. Poszedł pod tym palmami. No tu jest ogólnie dużo szczurów, karaluchów, tego typu. Karaluchów też Zwierzę. widziałam, ale mało. Nie powiedziałam, dużo jest tego. Nie, sporo jest. Nasz pierwszy deszcz na ten ryb, ale jest przyjemnie i ciepły, nie? Ja wyobrażam sobie, wiesz, takie mocne deszcze, a to tak trochę pokropi, tak 5-10 minut wiem, nie ma, nie? A ja w ogóle wiesz o tym, że dzisiaj prawdopodobnie cały dzień padało tam po tamtej stronie wyspy, co byliśmy na niej wczoraj, czyli na południu. A tutaj tak naprawdę cały dzień było słonecznie. Czyli wydaje się, że w porę uciekliśmy na drugą stronę. A jutro znów jedziemy na południe. Więc możliwe, że jutro tutaj będzie padać, czekać, no. a tam będzie słonecznie. Bo jutro jedziemy, przenosimy się do innego miasta, a będzie to w pobliżu Santa Cruz, czyli stolicy tej wyspy. Jedziemy tam, mamy nadzieję, że będziemy mieli przyjemniejsze lokum, ale wydaje się być bardzo klimatyczne w takich górach, taka wioska. No ja tylko mam nadzieję, że będzie tam ciepło wieczorem. W ten oto sposób dobrnęliśmy do końca odcinka inaugurującego relacjonowanie naszych hiszpańskich przygód. Dalej będzie tylko ciekawiej, więc wyczekujcie kolejnych epizodów. Żeby ich nie przegapić, możecie również rozważyć zasubskrybowanie kanału lub zostawienie łapy w górę, albo udostępnienie filmu, żeby nasze treści poniosły się w świat. A tymczasem zostawiamy Was z widokami z naszego tarasu, będącego już kolejnym, niemałym plusem miejscówki, w której się zatrzymaliśmy. Jest coraz lepiej. Dzięki za dotrwanie do końca i widzimy się już wkrótce. Trzeba przyznać, że fajny teraz. A, B, A i nic więcej.